Lata 20. XX wieku. Na wspólnym zdjęciu piątka przyjaciół z jednej klasy warszawskiego gimnazjum. Pierwszy z nich to syn ówczesnego ministra i przyszłego wicepremiera II Rzeczypospolitej. Drugi to przyszły kurier z Warszawy i dyrektor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Trzeci zostanie profesorem na Uniwersytecie w Berkeley. Czwarty światowej sławy szekspirologiem. Piąty głośnym eseistą i krytykiem literackim. Na razie jednak paczka kolegów żyje tak, jak większość dzieci z dobrych warszawskich domów. To dla nich czas beztroski, przyjaźni, chłopięcych rywalizacji i kłótni, ale także nauki, wagarów i czytania do późna w nocy pod kocem trylogii Sienkiewicza, przez co jeden z nich, z dzisiaj Zierański, opuszcza się w nauce. Cieszą się tak jak ich rodzice z odzyskanej przez Polskę niepodległości. Wyobrażają sobie, że tak będzie już zawsze. Krytyk i eseista to Ryszard Matuszewski, tłumacz m.in. Louisa Aragona, uczestnik kampanii wrześniowej, podczas II wojny światowej działacz podziemia kulturalnego. Po wojnie zastępca redaktora naczelnego tygodnika Nowa Kultura, później w tygodniku Literatura i wydawnictwie Czytelnik. Z młodym Zdzisiem Jeziorańskim związany był najbardziej. Wspominał: chodziliśmy razem 3 lata do gimnazjum Batorego na Myśliwieckiej, potem 5 lat do Mickiewicza na Sewerynówek. Tam razem dociągnęliśmy do matury. Gdyby brać pod uwagę stopnie szkolne, co jak wiadomo pedagogom jest dość zawodnym kryterium przy ocenie zdolności młodych ludzi, to dziś w naszej szkolnej grupce przyjaciół wyróżniał się raczej niekorzystnie. Pamiętam, jak w którejś klasie na przedostatni okres złapał 8 dwój. Jego przejście do następnej klasy pozostawało pod dużym znakiem zapytania. Charakterystyczne jest jednak to, że się z tej niełatwej sytuacji zwycięsko wykaraskał i nie powtarzał klasy. Czy którykolwiek z nas mógł wtedy odgadnąć nasze późniejsze losy? Aż 3 chłopcy z fotografii zrobili światowe kariery, choć nie zawsze takie, o jakich marzyli. Jan Nowak-Jeziorański chciał zajmować się ekonomią na uniwersytecie, ale wojna spowodowała, że został kurierem Polskiego Państwa Podziemnego, później dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa i konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jerzy Lęczowski myślał o karierze dyplomatycznej, a został profesorem w Berkeley i doradcą amerykańskich koncernów naftowych. Jan Kot był błyskotliwym eseistą i historykiem literatury, którego książki o Szekspirze i teatrze greckim, tłumaczone na najważniejsze języki świata, przyniosły mu międzynarodowy rozgłos. 5. Janek Kwiatkowski zginął we wrześniu 1939 roku. Tym tragiczniej, że od polskiej zabłąkanej kuli, napisał Matuszewski. Dzięki Jankowi Zdzisław Jeziorański poznał jego ojca, Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. To za jego namową podjął studia ekonomiczne w Poznaniu i zaczął pisać doktorat u profesora Edwarda Taylora. Po latach zaprzyjaźnił się z wnukiem swego promotora, przyszłym mecenasem i obrońcą działaczy solidarnościowego podziemia, Jackiem Taylorem. Kazał mu tytułować się wujem. Fotografia Eugeniusza Kwiatkowskiego stała przy łóżku Nowaka Jeziorańskiego w jego ostatnim warszawskim mieszkaniu. To był dla niego mistrz, przykład i wzór, a od swego tragicznie zmarłego szkolnego przyjaciela Zdzisław Jeziorański przyjął w czasie wojny pierwszy konspiracyjny pseudonim – Jan Kwiatkowski. Przyjaźń z pozostałymi kolegami nie tylko przetrwała wojnę, okazała się silniejsza niż różnice światopoglądowe, które zaczęły ich dzielić. Jan Kot i Ryszard Matuszewski, w PRL członkowie PZPR i zdeklarowani marksiści, utrzymywali z dyrektorem rozgłośni polskiej RWE, wrogiem numer 1 PRL-owskich władz, bliskie, choć oczywiście niejawne stosunki. Jan zapraszał do studia RWE także Jerzego Lęczowskiego, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu. Według Jana Kota Zdzisiek uważał więzy między kolegami ze szkoły, jak niektórzy z kolegami z wojska, za niemal święte. Wielokrotnie dawał tego dowody. W czasie pracy Jana w RWE przyjaciele kontaktowali się z zachowaniem wszelkich reguł konspiracji. W Paryżu dotarł do mnie ktoś z poufnym pytaniem, czy chce się z nim spotkać, wspominał Matuszewski. Jakżeż mógłbym nie chcieć, ale było to spotkanie 2 przyjaciół, których losy ustawiły po 2 przeciwnych stronach ustrojowej barykady. W kontaktach z Kotem wyglądało to jeszcze barwniej. Spotkaliśmy się na Montmartre w małym bistro, ciemnym od dymu papierosów,
tuż obok wejścia dla artystów w Moulin Rouge. Na schodach w dół i w górę, na korytarzach i w wąskim przejściu ze sceną mijały nas nagie albo półnagie młode kobiety w słodkim zapachu tanich perfum zmieszanych z potem, w obłoku sypiącego się pudru. Nowak starannie i metodycznie otrzepywał ten puder z klap marynarki. Kot telefonował jeszcze wiele razy do Jana, zawsze z budek na ulicy, nigdy z hotelu. Informował go o sytuacji w PZPR. Nie potrafię nawet teraz dokładnie powiedzieć, dlaczego to robiłem. Na pewno pociągała mnie gra, ryzyko i nowa zabawa w konspirację, zwłaszcza w Monachium, gdzie z dziś ukrył mnie u znajomego księdza i pozwalał wyjść na miasto tylko wieczorem i w ciemnych okularach. Od Nowaka dzieliła mnie polityczna przeszłość i widzenie przyszłości. Byłem jeszcze długo po innej stronie. Zdawałem sobie jednak jasno sprawę, że w grozie nadchodzenia moczara i coraz bardziej zaciskającej się obroży, w tym podziale na oni i naród, RWE jest sojusznikiem i oparciem. W czasie swojej pracy w Waszyngtonie w latach 70. Jan spotykał się z Ryszardem Matuszewskim, który również przebywał w Stanach. To z jego inicjatywy Matuszewski otrzymał Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za działalność w czasie wojny. W 1989 roku Jan zatelefonował do niego. „Przyjeżdżam do Polski”, powiedział wzruszony.